Porozmawiajmy. Szczerze i bez masek w tej bezpiecznej przestrzeni, którą teraz tworzymy. Chcę, aby każdy, kto tego słucha, wiedział, że to, co czuje, ten ciężar, ten wewnętrzny hałas, ten uporczywy szept, który kwestionuje Twoją wartość i maluje przyszłość w ciemnych barwach, jest głęboko ludzkie. Nie jesteś w tym osamotniony. Ten stan umysłu, ta skłonność do pogrążania się w negatywnych scenariuszach nie jest oznaką Twojej słabości. Jest raczej echem przeszłości, ewolucyjnej, rodzinnej i osobistej, które wciąż rozbrzmiewa w teraźniejszości. Zapraszam Cię dzisiaj do wspólnej, głębokiej pracy. Nie będzie to próba narzucenia sobie sztucznego, wymuszonego optymizmu. Nie będziemy zaklejać ran kolorowymi plastrami pustych sloganów. Takie podejście jest nie tylko nieskuteczne, ale i głęboko nieszczere wobec bólu, który czasem nosimy. Naszym celem jest coś znacznie bardziej fundamentalnego – zrozumienie mechanizmów, które rządzą naszym wewnętrznym światem i odzyskanie nad nimi świadomej kontroli. To podróż ku autentycznej transformacji, która nie polega na ignorowaniu ciemności, ale na nauczeniu się, jak zapalać w niej światło. To umiejętność, a każdą umiejętność można wyćwiczyć. Wymaga to jednak cierpliwości, łagodności dla samego siebie i gotowości do spojrzenia w głąb. Więc od czego zaczynamy? Zaczynamy od prostego, a jednak radykalnego aktu – zatrzymania się. Zanim podejmiemy próbę jakiejkolwiek zmiany, musimy najpierw z całą uczciwością zobaczyć, co tak naprawdę wymaga zmiany. Przez większość życia jesteśmy całkowicie zrośnięci ze swoimi myślami. Wierzymy, że one to my, a my to one. Myśl „jestem beznadziejny” nie jest postrzegana jako ulotne zdarzenie mentalne, ale jako niepodważalny fakt na nasz temat. Naszym pierwszym zadaniem jest rozpoczęcie procesu delikatnego rozdzielania, oddzielenia ciebie, czyli świadomego obserwatora, od strumienia myśli, które przepływają przez twój umysł. Chcę, abyś to zrozumiał. Negatywne myśli są tak uporczywe i lepkie nie dlatego, że jesteś wadliwy, ale dlatego, że twój mózg jest arcydziełem ewolucji, zaprojektowanym do przetrwania, a nie do bycia szczęśliwym. Przez tysiące lat ten, kto bardziej przejmował się szelestem w krzakach i potencjalnym zagrożeniem, miał większe szanse na przeżycie niż ten, kto beztrosko podziwiał zachód słońca. Ta wbudowana skłonność do wypatrywania negatywów, ten wewnętrzny system alarmowy jest twoim dziedzictwem. Dziś jednak w świecie, gdzie zagrożeniem nie jest tygrys, a krytyczny mail od szefa, ten sam system często włącza się nieadekwatnie, zalewając cię hormonami stresu z powodu wyimaginowanych katastrof. Rozumiejąc to, że nie jesteś zepsuty, a jedynie wyposażony w przestarzały system alarmowy, możemy podejść do obserwacji z większą łagodnością i ciekawością, a nie z frustracją. Wyobraź sobie, że stajesz się naukowcem badającym unikalny ekosystem – twój własny umysł. Najprostszym narzędziem jest prowadzenie dziennika. Niech to będzie twój laboratoryjny notatnik. Kilka razy dziennie, zwłaszcza gdy poczujesz nagłą zmianę nastroju na gorsze, zatrzymaj się na moment. Zapisz, co się właśnie wydarzyło. Potem nazwij emocję, którą czujesz i oceń jej intensywność. A na końcu zapisz dokładnie tę pierwszą myśl, która pojawiła się w twojej głowie. Na pewno zrobiłem coś źle. Zostanę zwolniony. To katastrofa. Samo zapisanie tej myśli jest rewolucyjne. Wyciąga ją z cienia na światło papieru, gdzie staje się obiektem, który można zbadać. W trakcie tej obserwacji zaczniesz rozpoznawać specyficzne błędy w oprogramowaniu twojego umysłu. Czy rozpoznajesz w sobie ten głos, który widzi wszystko w czerni i bieli? Ten, który mówi, że jeśli nie osiągnąłeś perfekcji, poniosłeś całkowitą porażkę. A może znasz skłonność do uogólniania, gdy jedna nieudana randka staje się dowodem na to, że nigdy nikogo nie znajdziesz? Często też włączamy swoisty filtr mentalny, wybierając jeden negatywny szczegół i skupiając się na nim tak bardzo, że cała reszta rzeczywistości znika. Czasem idziemy o krok dalej i aktywnie dyskwalifikujemy pozytywy, mówiąc sobie:
że to był tylko fuks. Bywa, że wyciągamy pochopne wnioski, czytając w myślach innych albo przepowiadając przyszłość, będąc pewnym, że czeka nas katastrofa. Innym razem rozdmuchujemy swoje błędy, jednocześnie minimalizując sukcesy. Czy zdarza ci się mylić swoje uczucia z faktami, myśląc: czuję się jak idiota, więc na pewno nim jestem? Albo może żyjesz pod tyranią słów muszę i powinienem. Czasem idzie to tak daleko, że przypinamy sobie bolesną etykietę jestem porażką. I wreszcie personalizacja, branie na siebie winy za rzeczy, na które nie mieliśmy wpływu. Co robisz, gdy już rozpoznasz te wzorce? Nie walczysz. Stajesz się ciekawy. Prowadzisz z myślą delikatny wewnętrzny dialog. Możesz ją łagodnie zapytać: jaki mam obiektywny dowód na to, że jesteś w 100% prawdziwa? Możesz dociekać, czy istnieje alternatywny sposób spojrzenia na tę sytuację. Możesz też zadać sobie jedno z najpotężniejszych pytań. Jaką radę dałbym dobremu przyjacielowi, który miałby dokładnie taką samą myśl? To pytanie natychmiast aktywuje w nas pokłady współczucia. Ten proces ma na celu rozluźnienie żelaznego uścisku myśli, pokazanie sobie, że to tylko jedna z wielu możliwych interpretacji. Ten proces delikatnego kwestionowania naturalnie prowadzi nas dalej. Kiedy tworzysz przestrzeń między sobą a swoimi myślami, zyskujesz moc wyboru. W tej przestrzeni leży zdolność do świadomego kształtowania swojej perspektywy. W każdej sytuacji w życiu istnieją rzeczy, na które masz wpływ, i rzeczy, na które wpływu nie masz. Twój spokój ducha zależy od umiejętności odróżniania jednych od drugich. Jeśli coś leży w twojej mocy, twoje reakcje, twoje działania, skup na tym całą swoją uwagę. Przenieś energię z bezproduktywnego martwienia się na konstruktywne działanie. Zamiast pogrążać się w myśli: jestem tak daleko od celu, zadaj sobie pytanie: jaki jest jeden, najmniejszy krok, który mogę zrobić dzisiaj? A jeśli odpowiedź brzmi: nie mam na to wpływu, wtedy przychodzi czas na praktykę, która jest najtrudniejsza, ale i najbardziej wyzwalająca – akceptację. Warto tu na chwilę się zatrzymać, bo to jedno z najbardziej niezrozumianych pojęć w rozwoju osobistym. Akceptacja to nie jest bierna rezygnacja. To nie jest apatia. To nie jest zgoda na złe traktowanie, ani mówienie, że coś bolesnego jest w porządku. Akceptacja to akt radykalnej klarowności. To spojrzenie na sytuację i powiedzenie sobie: taki jest fakt, nie podoba mi się, ale to jest obecna rzeczywistość. To jak żeglarz, który nie walczy z wiatrem, krzycząc na niebo, by zmienił kierunek. Żeglarz akceptuje kierunek wiatru jako fakt i na podstawie tego faktu podejmuje mądrą decyzję o tym, jak ustawić żagle. Akceptacja jest więc pierwszym, niezbędnym krokiem do mądrego działania. Dopóki walczysz z rzeczywistością, marnujesz energię, która mogłaby być użyta do znalezienia rozwiązania lub ukojenia. Dopiero gdy zaakceptujesz fakt, że pada deszcz, możesz podjąć świadomą decyzję: wziąć parasol, zostać w domu albo zatańczyć w deszczu. Akceptacja jest więc odzyskaniem mocy, a nie jej utratą. Pamiętaj też, że twoje emocje, nawet te najtrudniejsze, które towarzyszą trudnym faktom, nie są twoimi wrogami. Są posłańcami. Lęk szepcze: uważaj, coś jest dla ciebie ważne i czujesz, że jest zagrożone. Smutek mówi: straciłeś coś cennego. Pozwól sobie na żałobę. Złość krzyczy: twoja granica została przekroczona, broń się. Akceptacja obejmuje również te emocje. Zamiast z nimi walczyć, uczysz się ich słuchać i rozumieć ich przesłanie. Stąd już tylko krok do potężnej techniki przeformułowania. Chodzi o świadome poszukiwanie innej, bardziej pomocnej ramy interpretacyjnej dla danego zdarzenia. Nie chodzi o udawanie, że jest wspaniale. Chodzi o poszerzenie perspektywy. Zamiast myśleć: projekt został odrzucony, jestem do niczego, spróbuj. To bolesne. Ale to też cenna informacja zwrotna, która uczyni mój następny projekt lepszym. Uczysz swój mózg, że nie jest skazany na jedną automatyczną, negatywną interpretację. To jakbyś uczył się nowego języka.
języka możliwości. Na początku będziesz się potykać, tłumaczyć słowo po słowie, ale z czasem zaczniesz myśleć w tym nowym, bardziej elastycznym języku. Kiedy już zaczniesz tworzyć tę nową mentalną przestrzeń, musisz świadomie wybrać, co w niej zasadzisz. Samo wyrywanie chwastów negatywnych myśli nie wystarczy. Jednym z najpotężniejszych narzędzi jest praktyka wdzięczności. Codziennie, najlepiej wieczorem, poświęć 5 minut na spisanie lub przemyślenie 3 do 5 konkretnych rzeczy, za które jesteś wdzięczny. Kluczem jest konkret. Zamiast ogólnego „jestem wdzięczny za rodzinę”, spróbuj. „Jestem wdzięczny za to, że moja córka przytuliła mnie dziś rano bez powodu”. Ta praktyka zmusza mózg do aktywnego skanowania dnia w poszukiwaniu pozytywów. To nie jest tylko ćwiczenie mentalne, to ćwiczenie dla twojego serca. Uczy cię dostrzegać bogactwo w prostocie, obfitość w codzienności. Zmienia twoją podstawową wibrację z rezonansu braku na rezonans pełni. To ważny aspekt, ponieważ chroniczne, negatywne myślenie często bazuje na głębokim, podświadomym poczuciu braku miłości, bezpieczeństwa, wartości. Wdzięczność jest bezpośrednim antidotum na ten stan. Każdy akt docenienia jest jak kropla wody na wyschniętą ziemię naszej duszy. Drugim narzędziem jest wspierający dialog wewnętrzny, czyli afirmacje. Kluczem do ich skuteczności jest zrozumienie, że nie służą one do oszukiwania siebie, ale do stopniowego zastępowania starych programów. Jeśli przez całe życie twój wewnętrzny krytyk powtarzał ci „jesteś beznadziejny”, próba przeskoczenia do „jestem wspaniały” będzie niewiarygodna. Musimy zbudować most. Tym mostem są stwierdzenia pomostowe. Zamiast z „nienawidzę swojego ciała” do „kocham swoje ciało”, spróbuj czegoś pośrodku. Jestem otwarty na możliwość zaakceptowania swojego ciała. Zamiast z „nigdy mi się nie uda” do „na pewno odniosę sukces”, spróbuj. Jestem w stanie podjąć następny krok. Powtarzaj te zdania. Zapisuj. Chodzi o świadome rzeźbienie nowych, bardziej wspierających ścieżek neuronowych. To jak delikatne, ale konsekwentne podlewanie nowej, pożądanej rośliny w ogrodzie twojego umysłu. Ta wewnętrzna praca nie odbywa się w próżni. Jesteśmy istotami społecznymi, dlatego świadome kształtowanie swojego środowiska jest kluczowe. Poświęć chwilę na inwentaryzację swoich relacji. Zastanów się nad ludźmi, z którymi spędzasz najwięcej czasu. Jak się czujesz po spotkaniu z nimi? Podniesiony na duchu czy wyczerpany? Świadomie szukaj towarzystwa osób, które reprezentują cechy, jakie sam chcesz w sobie rozwijać. To nie oznacza odcinania się od wszystkich, którzy mają problemy. To oznacza dbanie o to, by w twoim życiu była zdrowa równowaga między dawaniem a braniem wsparcia, między słuchaniem a byciem wysłuchanym. To również oznacza naukę stawiania zdrowych granic. Granica to nie mur, który cię izoluje, ale raczej brama z furtką, nad którą masz kontrolę. To ty decydujesz, kogo wpuszczasz do swojego wewnętrznego świata i na jakich zasadach. Jednakże najważniejszą osobą w twoim otoczeniu jesteś ty sam. Kluczem do zmiany destrukcyjnego dialogu wewnętrznego jest praktyka samowspółczucia. To traktowanie siebie z taką samą życzliwością, z jaką potraktowałbyś dobrego przyjaciela. Kiedy ponosisz porażkę, zamiast atakować siebie krytyką, świadomie wybierasz ciepło i zrozumienie. Przypominasz sobie, że niedoskonałość jest uniwersalnym elementem ludzkiego doświadczenia, co zmniejsza poczucie wstydu. Pozwalasz sobie obserwować swoje bolesne myśli i uczucia, bez pogrążania się w nich. Ta przyjaźń z samym sobą to codzienna praktyka. To świadome zauważanie małych zwycięstw i chwalenie siebie za nie. To mówienie sobie słów otuchy przed trudnym zadaniem. To, co najważniejsze, akt świadomego przebaczania sobie, gdy dzień nie poszedł zgodnie z planem. To odpuszczenie sobie perfekcjonizmu i pozwolenie sobie na bycie po prostu człowiekiem. Zapytaj siebie, co jest jedną małą rzeczą, którą mogę dziś dla siebie zrobić z czystej życzliwości. Może to być zrobienie sobie filiżanki ulubionej herbaty,
5 minut głębokiego oddychania albo odpuszczenie sobie jednego zadania z listy rzeczy do zrobienia. Te małe akty dobroci kumulują się, budując fundament wewnętrznego bezpieczeństwa. W tym procesie budowania przyjaźni z samym sobą niezwykle pomocne jest zrozumienie, skąd bierze się twój wewnętrzny krytyk. Ten głos często nie jest twoim własnym, oryginalnym głosem. Jest echem krytycznych rodziców, wymagających nauczycieli, rówieśników, którzy ranili. Przez lata internalizowałeś te zewnętrzne głosy, aż stały się one częścią twojego wewnętrznego krajobrazu. Uświadomienie sobie, że ten surowy sędzia w twojej głowie to tak naprawdę zlepek przeszłych doświadczeń, a nie obiektywna prawda o tobie, jest niezwykle wyzwalające. Możesz zacząć traktować ten głos nie jak swojego pana, ale jak zranione dziecko, które powtarza to, co samo kiedyś usłyszało. I zamiast się z nim kłócić, możesz mu odpowiedzieć ze współczuciem. Dziękuję, że próbujesz mnie chronić. Ale teraz ja przejmę stery. Jestem już dorosły i potrafię o siebie zadbać. Na koniec musimy sprowadzić całą tę mądrość z umysłu i zakotwiczyć ją w ciele. Umysł i ciało to nierozerwalny system. Pomyśl o tym w ten sposób. Twój autonomiczny układ nerwowy ma dwa główne tryby. Tryb współczulny to pedał gazu, reakcja walcz lub uciekaj, która aktywuje się w obliczu stresu, zalewając cię adrenaliną. Tryb przywspółczulny to hamulec, stan odpocznij i traf, który pozwala na regenerację i spokój. Chroniczne negatywne myślenie utrzymuje twój system nerwowy w ciągłej gotowości, z wciśniętym pedałem gazu. To wyczerpujące. Dlatego techniki takie jak medytacja, a zwłaszcza świadome, głębokie oddychanie brzuszne, są tak potężne. Powolny, głęboki wydech jest jednym z najszybszych sposobów na aktywację układu przywspółczulnego, na świadome wciśnięcie hamulca i wysłanie do mózgu sygnału: jestem bezpieczny, wszystko jest w porządku. Uważność i medytacja to fundamentalne praktyki. Nawet 10 minut dziennie przebudowuje mózg. Kiedy nie masz czasu na formalną medytację, stosuj mikropraktyki uważności. Czekając w kolejce, skup się na odczuciu stóp na podłodze. Regularna aktywność fizyczna jest jednym z najpotężniejszych antydepresantów. Nie musisz biegać maratonów. Znajdź ruch, który sprawia ci przyjemność. Spacer, taniec, joga. Stres, lęk, a nawet trauma zapisują się w ciele jako chroniczne napięcie w ramionach, szczęce, brzuchu. Ruch jest sposobem na uwolnienie tej zamrożonej energii, na dosłowne strząśnięcie z siebie ciężaru dnia. Zadbaj też o sen. To podczas snu mózg oczyszcza się z toksyn. Zwróć uwagę na to, czym karmisz swoje ciało. Coraz więcej badań potwierdza istnienie osi jelita-mózg. I wreszcie, świadomie wprowadzaj do swojego życia małe dawki pozytywności. Śmiech, akt życzliwości. Chwila na łonie natury. Ta droga, którą właśnie odbyliśmy, nie jest jednorazowym wydarzeniem. To początek praktyki na całe życie. Będą dni, kiedy poczujesz, że robisz postępy. Będą też dni, kiedy stare nawyki powrócą z całą siłą. Czasem, gdy zaczynamy zmieniać głęboko zakorzeniony wzorzec, następuje tak zwany wybuch przed wygaszeniem. Stary nawyk na krótko nasila się, jakby walczył o przetrwanie. Chcę, żebyś zrozumiał, dlaczego tak się dzieje. Twój mózg kocha to, co znane, nawet jeśli to znane jest bolesne. Familiarne cierpienie jest dla niego bezpieczniejsze niż nieznana radość. Dlatego, gdy zaczynasz wprowadzać nowe, pozytywne wzorce, twój system nerwowy może to zinterpretować jako zagrożenie. To jest nowe, to jest inne. Wracajmy do tego, co znamy. To nie jest znak, że zawodzisz. To znak, że system nerwowy zauważył zmianę i próbuje wrócić do starej, znanej normalności. Wiedząc o tym, możesz spojrzeć na ten opór z większym spokojem i powiedzieć: rozumiem, że się boisz, ale idziemy w nowym, lepszym kierunku. W takich chwilach nie poddawaj się i nie osądzaj siebie. Wróć do podstaw. Obserwuj z życzliwością. Bądź dla siebie dobrym przyjacielem. Każdy powrót na ścieżkę jest zwycięstwem. Każda chwila świadomości jest cenniejsza niż 1000 chwil bezmyślnego dryfowania.
Pamiętaj proszę, że jeśli czujesz, że twój ból jest zbyt głęboki, a negatywne myśli są wszechogarniające, poszukiwanie profesjonalnego wsparcia jest najodważniejszym i najmądrzejszym, co możesz dla siebie zrobić. Terapia może dać ci narzędzia i bezpieczną przestrzeń do przepracowania tego, co jest zbyt trudne do udźwignięcia w samotności. Prawdziwa, trwała zmiana nie rodzi się z zaprzeczania rzeczywistości, ale z głębokiej, uczciwej pracy nad sobą. To proces, który dzień po dniu buduje w tobie wewnętrzną siłę, spokój i cichą, niezachwianą wiarę we własną zdolność do nawigowania przez wszystkie odcienie życia. Dziękuję ci za ten wspólnie spędzony czas. Twoja uwaga i otwartość są darem. Jeśli w trakcie tej naszej rozmowy jakaś myśl, technika albo spostrzeżenie szczególnie cię poruszyło, zapraszam cię do podzielenia się tym w komentarzu. Twoja refleksja może być właśnie tym, co inna osoba, czytająca te słowa, potrzebuje usłyszeć, by poczuć się mniej samotna na swojej drodze. A jeśli czujesz, że chcesz kontynuować tę wspólną podróż w głąb siebie, dołącz do naszej społeczności poprzez subskrypcję. Będziemy tu nadal, razem, eksplorować ścieżki prowadzące do bardziej świadomego i spełnionego życia. Dbaj o siebie. Jesteś tego wart.